Siemaneczko, kłania się Maciej z Castelrotto w Dolomitach. Idzie sobie, słuchajcie, człowiek ulicą. A tu co przed nim jest? A tu przed nim TRK 902, czyli motocykl, na który czekamy w zasadzie od 2 lat. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Ja dzisiaj jeździł nie będę, więc raczej pokażę Wam relacje z tych testów, jak to jest zorganizowane, jak wygląda, jak się jeździ. Mamy oczywiście dwie wersje, Explorer oraz wersję Stradale. Filmy, jeżeli chcecie obejrzeć szybko zjazd i tym, jak tymi motocyklami się jeździ, to zapraszam Was na kanał do Barego i na kanał Ścigacza, bo jest z nami tutaj też Mariusz Łowicki, czyli Łowca. Zapraszam Was do oglądania. Jest to pewnie z 20 dziennikarzy z całej Europy, więc jak się domyślacie, obowiązuje tu niezłe prawo dżungli, czyli kto krzyczy głośniej, ten akurat nagrywa. Ja jestem całkiem niezły w tej kategorii, więc mi to nie przeszkadza. Program całkiem nieźle ułożony, jak na moje gusta. Jak wiecie, sam się zajmuję układaniem programów, scenariuszami i tak dalej, więc bardzo fajnie to zrobione. Jestem ciekawy, czy uda im się zrobić wszystko to, co zaplanowali, w sensie nagrać wszystkie te motocykle, chociaż jest trochę łatwiej, no bo tutaj jest jeden model, a nie kilka, tak jak my to zwykle nagrywamy. Jak chłopy jeździ, skręca, hamuje? Tak. A dobra, no to koniec testu. Tak. Że dostałem absolutnie najładniejsze malowanie w ciemnej, butelkowej zieleni, która nawiązuje do historii marki Benelli. I cieszę się, że akurat mi przypadł jedyny zielony. Że szkoda, że trochę tych kilogramów nie ma mniej, nie? Że to gdyby było te, wiesz, 23-30 kilogramów mniej, a tyle by mogło być, to pewnie byłaby zupełnie inna historia. No, kolejny TRK w historii, wiesz, po 502, po 702, myślę, że będzie pełnił podobne funkcje ten motocykl jak 702, czyli będzie po prostu takim wiernym towarzyszem podróży. Myślę, że będą ludzie się tutaj, wiesz, zapakowywać na niego i jechać po prostu w trasę. Dużo szczęścia dzisiaj do pogody, jest przepięknie, myślę, że przed nami jeszcze fajny dzień, dużo dobrego jeżdżenia. Nie rozpędzam się na razie z pierwszymi wrażeniami, bo trzeba jeszcze troszeczkę pojeździć. 80 sekund. Miało być 60 sekund i tak się rozpędziłem. Znalazłem, jak zmieniać tryby jazdy, jest dobrze. Czyli to jest rzecz, której trzeba było szukać. A jestem zwykle kaleką, jeśli chodzi o radzenie sobie z menu, także jest dobrze. Dobra, teraz Mariusz. Pierwsze Twoje wrażenia? Moje pierwsze wrażenia, motocykl, który ma bardzo dużo zalet w postaci takich, że ma bardzo bogate wyposażenie i wiele z komponentów jest naprawdę markowych. Mam tu na myśli hamulce, które działają bardzo dobrze. Jest kupa elektroniki, natomiast jest on też trochę ilustracją i to nie jest właściwe dla Benelli, tylko w ogóle dla motocykli, że często jak jest za dużo, jak jest dużo, to jest często za dużo i łatwo tą linię przekroczyć i takim bardzo dobrym przykładem jest tutaj system ostrzegania o obecności kogoś z tyłu, bo w momencie, kiedy w większości szkół jazdy staramy się nakierować uwagę kierowcę na to, co jest przed nim, to ten system cały czas robi coś przeciwnego. Stara się zwrócić naszą uwagę na to, co jest za nami. I jest, Rozumiem, że na wyświetlaczu się świeci. to się świeci na lusterkach i jest taki kolorek na wyświetlaczu. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy to mi bardziej pomaga, czy to mi bardziej przeszkadza. To jest taki problem białych ludzi w postaci tego, że tego wyposażenia jest bardzo dużo i pytanie, czy chcemy z niego korzystać, czy nie. Ale to też jakby pokazuje nową erę motocykli, gdzie to, czy on jeździ, już de facto nie podlega dyskusji, bo my nawet o tym nie rozmawialiśmy, to jest jakby na swój sposób oczywiste. Bardziej zwracamy uwagę na te wszystkie dodatki, które są zupełnie nieoczywiste. Ja bym to wyłączył, szczerze mówiąc, bo mi to bardziej przeszkadza niż pomaga, ale to jest i każdy może tą decyzję podjąć samodzielnie. Jest to oczywiście ten luksus posiadania motocykla dobrze wyposażonego. To jest trochę tak jak z telefonem komórkowym, na którym masz 100 różnych aplikacji, a korzystasz de facto z 3-4 i tu jest dosyć podobnie. Ja jestem stary i jestem gościem, który uformował się pod każdym względem motocyklowo w czasach, kiedy nie było dodatków elektroniki, całego tego bogactwa i moja uwaga jest zapewne skupiona na innych rzeczach niż ta, na którą skupią uwagę 20-paro, 30-parolatkowie, którzy dzisiaj wchodzą do tego obszaru motocyklowego. Dlatego w ogóle nie używam określenia źle, dobrze, gorzej, lepiej, tylko mówię, że jest inaczej. Jakby dzielę się moimi wrażeniami. Jest tego bardzo dużo. Naprawdę jest tego bardzo dużo, aczkolwiek uważam, że w wielu aspektach można jako taki motocyklista starej daty wiele rzeczy zrobić lepiej niż robi to
elektronika i na przykład zmieniarka biegów góra-dół jest tego świetną ilustracją, bo ona nie może pracować optymalnie w każdym zakresie obrotów i nie każdy jeździ w tym samym zakresie obrotów. W związku z tym jednym będzie to urządzenie działało lepiej lub gorzej, a kompetentnemu motocykliście to urządzenie zawsze będzie działało dobrze, jeżeli on będzie te biegi zmieniał manualnie w sposób kompetentny, więc to bogactwo ma swoje, tutaj cytując klasyka, plusy dodatnie i plusy ujemne. Cała trudność tej roboty właśnie polega na tym, że ty masz oceniać nie przez pryzmat swojego spojrzenia na motocykle i przez pryzmat swoich potrzeb, tylko masz trochę przewidywać, co ktoś tam po drugiej stronie sobie myśli i czego ten ktoś może potrzebować. I musisz myśleć przez pryzmat tych wszystkich ludzi, którzy mają najróżniejsze doświadczenie, bo na przykład całe życie jeździli do tej pory na Benelli TRK 702 i jak ty odniesiesz ten motocykl do Panigale V4S na przykład, To może słabo jej wypaść tym to on wtedy wypadnie słabo. Tylko że to nie będzie miało żadnego znaczenia dla gościa, który jeździ na TRK 702, bo dla takiej osoby to będzie w ogóle genialna przesiadka. No to możemy podzielić się takimi pierwszymi wrażeniami. Słuchajcie, będąc wczoraj na konferencji i słuchając kolejno osób, które pracują w marketingu Benelli, designerów, dyrektorów technicznych, którzy zajmują się kwestiami związanymi z silnikiem i zawieszeniem, no to kilka fajnych smaczków takich usłyszeliśmy. Nie wiem, czy to dobrze zaczynać od koloru, no ale dokładnie tak chronologicznie zostało to rozpoczęte na konferencji, więc przed Wami Stradale TRK 902 w wersji Stradale, czyli tłumacząc to po prostu na włoski, drogowy, uliczny. W dwóch chyba najładniejszych kolorach i właśnie taki pierwszy smaczek, ta zieleń, ten kolor zielony nawiązuje do wyścigowych modeli Benelli z lat 60. W tym zestawieniu ja bym akurat wybrał pomarańczowy, bo ta wariacja pomarańczowego z białym bardzo mi się podoba. Ale to może tyle, jeśli chodzi o kolor. Ten motocykl jest wariacją 502 i 702, czyli modeli mniejszych, które już kilka lat temu wyszła 502 i następca 702, czyli ten motocykl, który taki sukces odniósł jako pierwszy, powiedzmy włosko-chiński mariaż kupiony w 2024 roku przez ponad 1000 osób w Polsce, więc naprawdę duży sukces. No ale my o 902 rozmawiamy. Jeśli chodzi o piecyk, to mamy tu 93,4 konia, co zmieniło się przez ostatnie 2 tygodnie, bo dostaliśmy taki brief, w którym tych koni było 95. Natomiast bardziej interesujący jest moment obrotowy, bo to jest aż 90 niutków, więc to jest dosyć sporo do jazdy w pojedynkę, na pewno Wam wystarczy. Jeżeli ktoś oczywiście lubi jeździć bardzo szybko, bo we dwójkę bez problemu tym motocyklem też jeździć może. Dobrze, to zasiedliśmy za fajerą po lewej stronie, już znana konsola przycisków z poprzednich modeli motocykli QJ. Mamy 3-stopniowe podgrzewanie manetek, 3-stopniowe podgrzewanie kanapy, tempomat, możliwość wyłączenia Traction Control System. Wystarczy przytrzymać długo przycisk, kierunki i klakson. Oczywiście dość proste rzeczy. Przechodząc szybko do wyświetlacza, to co tutaj mamy, no to on nawiązuje w 100% do poprzedniego modelu, bo jest w zasadzie dokładnie tak samo, jest trochę większy. Nie wiem, po co ta ramka jest taka szeroka, trochę zmarnowane miejsce. Natomiast wszystkie rzeczy potrzebne do tego, żeby normalnie śmigać, tutaj są. Ja lubię ten minimalistyczny obrotomierz. To wygląda jak w starych japońskich autach z lat 90. Bardzo to by było fajne, gdyby było trochę większe, bo ja jak jestem niewidomy, mam minus 3,25 wadę, to wiecie, nie widziałbym tego. Natomiast jest to ładne, biegi się wyświetlają, jest to czytelne. I teraz poprzechodzilibyśmy sobie po tych wszystkich systemach, zobaczylibyście, co tutaj mamy. Wchodzimy Enterem, Ride Mode. Mamy 3 tryby jazdy, czyli Normal, Rain i Sport, ABS i tutaj warto podkreślić, że jest też cornering ABS. Tutaj to BSD oznacza wszystkie systemy dodatkowe, które w ten motocykl jest wyposażony. Wchodzimy Enterem i już Wam pokazuję, co tutaj jest i co wyłączyliśmy. Speaker Alert, czyli jeżeli ktoś Wam dojeżdża do tyłu albo macie z lewej strony swojej kogoś, bo tu jest asystent jazdy pasa i z tyłu ten asystent, jak Ci ktoś tam podjeżdża, no to wydaje dźwięki. Szczerze mówiąc, jest to irytujące i żeśmy to wyłączyli. Mirror Alert, czyli tutaj w lusterkach
tutaj pokazuje Wam się, że ktoś z jednej bądź z drugiej strony Was mija. Ale dość krótko się to wszystko wyświetla. Wchodzimy z powrotem. Speaker, BSD, mirror, alert. Dobra, to mamy wszystko ogarnięte. Wychodzimy. Bluetooth połączenie, czujniki TPMS, koła appearance, czyli wygląd. O, zobaczymy sobie, na co można zmienić. Tylko ciemny, jasny, więc nic ciekawego. Przechodzimy dalej. No brightness, czyli jasność. Info, czyli 12,1 ma obecnie bateria. Po prawej stronie konsola przycisków, oczywiście znana. Przycisk zapłonu, odpalania i świateł awaryjnych. Z przodu tutaj kubełek na mocz. Jak to się motocykliści z niego podśmiewują, akurat oznacza on radialną pompę Brembo, więc te hamulce na pewno są tutaj całkiem niezłe, bo zestaw hamulcowy jest również od Brembo. Kierownica całkiem wysoko wyprofilowana. Ja siedzę bardzo wygodnie, nie jestem przeciętnie duży, bo nie jestem jakiś bardzo wysoki, mam 1,83 m, więc ja się umościć mogę tutaj elegancko. Chciałbym też wyjaśnić Wam jedną kwestię związaną z zaprojektowaniem w tym miejscu kierunków. Zapytałem się dyrektora technicznego i szefa designerów, dlaczego w wersji Explorer są w tym miejscu kierunki, i odpowiedzi są dwie. Oczywiście powiedziałem im, że w Polsce te motocykle zabieramy w teren. Oni tutaj tam w ogóle mają inną perspektywę, bo oni mają tak dużo fajnego asfaltu, że motocykliści w większości są motocyklistami, którzy jeżdżą po asfalcie. Więc odpowiedź numer 1, najważniejsza rzecz, design. Po prostu szefowi designerów Benelli bardzo się podobał kierunek w tym miejscu i on nie widzi problemu z tym, że w wersji Explorer te kierunki właśnie są umieszczone tutaj, bo my teraz stoimy przy wersji Stradale i tutaj widzicie, że kierunku nie ma, kierunek jest tutaj. A odpowiedź numer 2, której w sumie już udzieliłem, jest taka, że jakieś 98% będzie tym motocyklem jeździło po asfalcie, a nie tak jak u nas, trochę po piaseczku, trochę po... chociaż może u nas ten odsetek jeżdżący po krzakach jest trochę większy niż u nich. Także tak. O, jadą chłopaki. I w tym kontekście zupełnie zrozumiałe jest użycie nawet w tej wersji Explorer, czyli tej bardziej wyprawowej, tak to nazwijmy, kół w rozmiarze 19 z przodu. Nikt tam się nie silił na 21, no bo i po co, jeżeli motocykl przewidziany bardziej do jazdy po prostu po asfalcie. No oczywiście w wersji Stradale mamy koło 17, więc typowo drogowo, tam jest dużo niższy skok zawieszenia, krótszy, bo mamy 130 mm, czyli tak jak w typowym motocyklu szosowym, tak możemy powiedzieć. Więc bardzo ciekawa jest perspektywa ujrzenia czegoś innego niż u nas w kraju, tak? No u nas to motocykl adventurowy to musi być koniecznie ten, który gdzieś tam wjeżdża nie tylko w piaseczek, ale w grubszy teren również. No tutaj postrzeganie tych motocykli adventurowych jest jednak nieco inne, także zderza się człowiek z takimi rzeczami. W związku z tym, że ta wersja Explorer bardziej do eksplorowania, no to Pirelki STR-y założone. Fajne opony zupełnie wystarczające do tego, żeby po jakimś tam piaseczku sobie jeździć, a jak ktoś jest ogarnięty, to nawet po dużym. Markowe opony zastosowane też w wersji Stradale, bo tam jest Pirelli Angel GT, więc już całkiem fajna oponka, może nie do torowania, ale do takiej normalnej jazdy asfaltowej, wycieczkowej, takiej jazdy gdzieś tam dalej po asfalcie, tutaj po pięknych winklach, no to w zupełności wystarcza. Wersja Explorer oczywiście musi być na szprychach, to jest wszystko trochę na wyrost, nie tylko Benelli, ale w wielu innych markach, nie tylko chińskich, po prostu tak się montuje, bo jakoś klienci, nie wiem, lepiej na to patrzą niż na zwykłe aluminiowe koła, ale dopłacanie za to tam 2000 zł, ja bym wolał nie dopłacać i wolałbym sobie chyba kupić wersję Stradale, która ma koła aluminiowe, zresztą w bardzo ładnym, takim pomarańczowym kolorze. Motocykle nie różnią się tylko nazwą, tylko faktycznie mają inny setup,
jeżeli kupujecie już na starcie, no bo zawieszenie ma krótszy skok, opony są inne, wysokość siedziska jest inna, także wydaje się, że nie jest tylko to zabieg marketingowy, tylko faktycznie są różnice. Jeśli chodzi o ceny, to wersja Stradale 35 990 zł. Za wersję Explorer trzeba będzie dopłacić 2000 zł, czyli 38 bez tam 10 zł. No i teraz, biorąc pod uwagę bardzo silną konkurencję na polskim rynku w tym segmencie, no bo mamy przecież mnóstwo motocykli od pojemności 800 do 1000, łącznie z QJ-em SRT 900, który przecież jest bardzo podobnym motocyklem do tego. I wydaje się, że konkurowanie z tymi motocyklami będzie, z tymi markami, innymi modelami będzie dosyć trudne. No i to by było na tyle, moi drodzy. Zakończyliśmy poważny dzień testowy. Filmy znajdziecie na Ścigaczu i u Barego. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia.